Okazuje się, że Oaklin nie robi wyłącznie szczoteczek sonicznych, ale również irygatory. Taki oto Smart Irygator dostaliśmy na testy. Jest to pierwszy irygator w moim życiu, a również pierwszy Smart Irygator, więc było ciekawie testując go. A ja Wam za chwilę podsumuję, jak to wyszło, do czego jest to urządzenie, kiedy się przydaje i o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym jest irygator. Powinien Wam się kojarzyć na pewno z dentystą. Mi się kojarzył z dentystą, a jeżeli mam być szczery, no to jest to urządzenie, którym pod dużym ciśnieniem wody strzelają Wam w dziąsła albo tam pomiędzy zębami, żeby lepiej doczyścić zęby. I tym w rzeczywistości jest również domowy irygator. Irygator od Oaklin strzela nie tylko wodą, ale również sprężonym powietrzem, żeby po prostu nas nie bolało, tylko żeby to było uczucie takiego odświeżenia. No i dosłownie jest może nie zamiennikiem szczotkowania zębów, ale czymś, co możemy zrobić po. Czyli jak sobie wymieniamy porządnie zęby, to potem możemy użyć irygatora, żeby jeszcze te wszystkie pozostałości jedzenia albo całą jakby otoczkę bakteryjną usunąć z uzębienia. I tym właściwie jest Smart Irygator. Irygator od Oaklin. A czym jest Smart? Dramatyczna pauza. Irygator jest smart dlatego, że łączy się z aplikacją. Łączy się z aplikacją Oaklin, więc za chwilę Wam pokażę, jak on wygląda w aplikacji, no ale w sumie jakby jest dodatkiem do naszej codziennej higieny. Jeżeli chodzi o działanie, tutaj mamy końcówkę, którą się wymienia. To jest plastikowa końcówka. Raczej nie powinniśmy pomiędzy różnymi osobami jej wymieniać, więc raczej to powinna być osobista rzecz. Cały czas taki dźwięk klekotania. Nie wiem, jak to będzie słychać w mikrofonie, ale o co chodzi? Ja sobie to wyciągnę, proszę. To tu jest mały zbiorniczek na wodę. Tutaj wlewamy wodę albo płyn do płukania ust, którymi mamy sobie wypłukać dziąsła i zęby. I samo działanie, jeżeli chodzi o ten irygator, jego budowę, to mamy tutaj główny przycisk, którym go uruchamiamy i 3 tryby. Raz, dwa, 3. Słaby, silny, mocny. To jest naprawdę proste. Jakby uruchamiamy kolejne tryby, przyciskając ten przycisk. Jeśli chodzi o budowę, to jak widzicie, ten irygator jest mały w stosunku do tego, co znajdziemy w gabinecie dentystycznym. To jest irygator, który możemy ze sobą wziąć w podróż. To jest duży plus. Może nie dzisiaj, jak jest pandemia i co najwyżej to człowiek może skoczyć do Sosnowca. Mam niedaleko do Sosnowca, więc mogę mówić takie rzeczy. My tutaj mamy na to pozwolenie przy granicy. A dodatkowo Paweł, nasz felietonista, też jest z Sosnowca. Dobra, popłynęliśmy trochę z tą recenzją, bo ma być irygator, a gadamy o Sosnowcu. Jest poręczny, więc możemy go w podróż zabrać wszędzie. A dzięki wygodnemu etui możemy go schować bezpiecznie w naszej torbie. Nic się z nim nie stanie, bo wszystko jest twarde. Zresztą widzicie nawet, że jest specjalne miejsce na samą końcówkę. Model tego irygatora to jest Oaklin W1. On posiada 9 klasycznych trybów pracy oraz 2 tryby masażu dziąseł, więc jak widzicie jest tego całkiem sporo. Akumulator to jest 1200 mAh, co się przekłada na 30 dni ciągłego działania, więc całkiem sporo. Jeżeli chodzi o Bluetootha, to mamy 4.2, waga to jest 159 gram, jest naprawdę leciutki. Rozmiary 4,13 na 3,39 na 23,90 cm. Jest poręczny, to trzeba przyznać. Czas działania, tak jak wspominałem, do 30 dni, ładowanie tylko 2 godziny. No i w zestawie dostajemy ten irygator, przewód do ładowania, 2 dysze, instrukcje obsługi, no i te podróżne etui. Sterujemy tym irygatorem za pomocą tego podwójnego przycisku. To jest główny przycisk, którym go uruchamiamy. A to jest przycisk, którym zmieniamy mu tryb. Jak widzicie, nie jest to zbytnio skomplikowane. To teraz przejdziemy do aplikacji i pokażę Wam, co możemy zobaczyć w aplikacji Oaklin. W aplikacji, jeżeli chodzi o to, co mamy z samego irygatora, to tak, na początek, jak sobie otworzymy, w prawym górnym rogu mamy poziom naładowania irygatora. W tym momencie, jak widzicie, to jest tam 92%, a poniżej znajdziemy informację o tym, jak często go wykorzystywaliśmy i ile wody zużyliśmy. Potem poniżej jest również historia, możemy sobie sprawdzić,
kiedy go używaliśmy i jak to było często. Poza tym możemy również ustawić w irygatorze różne tryby działania. Te tryby to są tryby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak jak Wam wspominałem przy specyfikacji technicznej, oraz 2 tryby do naszych dziąseł. Co jest ważne przy tego typu urządzeniu? Rutyna. To, żebyście to robili regularnie, codziennie, a nie raz na jakiś czas i to raczej rzadszy niż częstszy. I to jest kluczowy element, bo jeżeli chodzi o sam irygator, to jest naprawdę fajnym urządzeniem. Jest poręczny, tak jak Wam wspominałem, dobrze wykonany. Ma te podstawowe tryby tutaj, które możemy sobie przełączać. W aplikacji mamy o wiele więcej tych trybów. Tam mamy również historię o tym, jak nam szło to czyszczenie zębów, ile razy go użyliśmy, jaki jest poziom naładowania. Nawet samo ładowanie jest bardzo fajnie rozwiązane, bo jest magnetyczne, a jestem coraz większym zwolennikiem tego typu ładowań. Więc mogę Wam z ręką na sercu polecić ten irygator. To nie jest tak, że jestem jakimś, nie wiem, guru irygatorów. To jest pierwsze urządzenie tego typu, które mam w ręku, ale mi się podoba, więc u mnie zostanie na dłużej, więc jeżeli Wy szukacie jakiegoś fajnego irygatora, to u Was też może zostać na dłużej. Więc jeżeli ten film Wam się podobał, to koniecznie skoczcie do naszych recenzji szczoteczek. Mamy ich kilka na naszym kanale. Tam możecie się dowiedzieć trochę więcej o produktach Oakley. Dzięki i do zobaczenia.